Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Taygo. A Taygo to pierwszy w gamie Volkswagena SUV, czy tam crossover klasy coupé. Tak, crossover coupé. No wiecie, taki podniesiony hatchback, ale ze ściętym dachem, czyli klasa samochodów, która zyskuje ostatnio sporą popularność. Tak, Volkswagen ma jeszcze model ID5, ale Taygo był pierwszy. W ogóle Taygo to przybysz z Ameryki. Ten model 2 lata temu zadebiutował w Brazylii i stał się podobno sporym hitem. W związku z tym Volkswagen stwierdził, że klienci w Europie również go potrzebują. Pora więc to sprawdzić. Wizualnie Taygo to taki T-Cross tylko z garbem. No wiecie, ze ściętym tyłem. A T-Cross to takie podniesione polo, czyli mały miejski samochód. Czyli Taygo to podniesione polo z garbem. I jak mam być szczery, to z profilu i z tyłu średnio mi się podoba. Przypomina mi Pontiaca Azteka. No coś tutaj nie pasuje. Dach zgina się chyba za późno, relingi są jakby za wysokie, felgi za małe, a kolor blady. Tak, narzekam. Na szczęście kolor można zmienić, felgi też, a z relingów zrezygnować. Wtedy Taygo też mi się nie podoba, zwłaszcza w tylnej części nadwozia, no ale ogólnie jest nieco lepiej. Taygo ma też ostatnio modne światła przez całą szerokość. To mi się podoba. Przód też jest ładny i tutaj też jest światło przechodzące przez całą szerokość, ale tylko od drugiego poziomu wyposażenia. W podstawie tego światła z przodu nie mamy i w sumie dobrze. O ile z tyłu te lampy dobrze wyglądają, tak blenda przez całą szerokość z przodu no nie zawsze mi się podoba. To, co mi się też nie podoba w testowanym egzemplarzu, to pakiet Airline, który ma dwie złe rzeczy. Po pierwsze, atrapy wydechów, które są okropne, a po drugie emblemat R, który nieco udaje, jakby to miała być wersja R, a nie Airline. Nowy Airline w każdym Volkswagenie tak już ma, a szkoda. Wolałem napis Airline. Swoją drogą, Taygo nie występuje w normalnej wersji R. A tak wygląda Taygo w podstawie. W zasadzie to nie ma dużej różnicy względem mojej odmiany Airline, czyli tej w najwyższym wyposażeniu. Pora też zerknąć na wymiary. Wcześniej powiedziałem, że Taygo to taki T-Cross z garbem, ale jak popatrzymy na wymiary, to Taygo jest dłuższy nie tylko od T-Crossa, ale i od większego T-Rocka. No popatrzcie sami. Długość T-Crossa to 4108 mm, T-Rocka 4234, a Taygo ma 4266 mm. Różnice są małe, ale jednak Taygo jest największy. Taygo jest też najniższy oraz ma niemal taki sam rozstaw osi jak właśnie T-Cross. Pora więc sprawdzić bagażnik. Niestety, klapa jest tylko manualna, co w sumie nie jest wadą, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę ciężka. Bagażnik ma pojemność 440 litrów, czyli jest o 5 litrów mniejszy niż w T-Rocku oraz o 15 litrów mniejszy niż w T-Crossie. Czyli można powiedzieć, że są no niemal takie same, bo te wartości są bardzo zbliżone. Oczywiście, jak ktoś chce się spakować ponad półkę bagażnika, pod sam dach, to w Taygo zmieści najmniej przez swoją garbatą sylwetkę. Kufer w Taygo ma drugie dno, a pod spodem mamy dziurę na zestaw naprawczy albo koło zapasowe. Kufer można też powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, no niestety podłoga wtedy nie jest idealnie płaska. W bagażniku znalazłem też dwa haczyki na zakupy. Wskakujemy na tył. I tutaj pomimo opadającego dachu nie tracimy na praktyczności. Ja się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam parę centymetrów wolnej przestrzeni. Czyli podobnie jak w T-Crossie. Niestety z tyłu nie mamy ani podłokietnika, ani nawiewów. Są tylko złącza USB oraz gazetowniki. A, i są haczyki oraz oświetlenie dla tylnego rzędu. Z przodu witają nas bardzo wygodne fotele, które mają naprawdę niezłe trzymanie boczne, a jest to seryjny taboret, innych w konfiguratorze nie widzę. Mój ma oczywiście znaczki R, bo jest to pakiet R-Line. Fotel jest w pełni manualny i oferuje duży zakres regulacji wysokości, więc każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję. Szkoda tylko, że podłokietnik nie jest regulowany. To pora na deskę rozdzielczą, która jest niemal identyczna jak we wspomnianym wcześniej modelu T-Cross. Niemal, bo jest jedna bardzo ważna rzecz, która się zmieniła. Góra deski jest teraz miękka i przyjemna w dotyku, a w T-Crossie tam był kamień. Zresztą w T-Rocku też tak było, ale to w wersji przed liftem, bo po lifcie podobno to się zmieniło.
Jak słyszeliście, spasowanie jest w porządku, ale część materiałów wciąż jest bardzo twardych i mało przyjemnych w dotyku. Miło też, że praktycznie nie ma piano black, a jak już jest, to w takich miejscach, które się raczej nie porysują. Taigo nie oferuje też już klasycznych zegarów, mamy tylko cyfrowe w 2 odsłonach. Ja mam te podstawowe, które są bardzo średnie, żeby nie powiedzieć brzydkie. Mają 3 różne motywy i każdy jest jakiś dziwny. Dopiero zegary za dopłatą wyglądają lepiej. Drugi ekran to ten na środku deski rozdzielczej, który ma proste menu oraz który również występuje w podstawie. Tak wygląda podstawowa deska rozdzielcza. Jak widzicie, klimatyzacja wtedy jest na pokrętła i jest manualna, a ja mam automatyczną dwustrefową, która zawsze wymaga dopłaty. Swoją drogą, obsługa jest prosta, bo są oddzielne przyciski do temperatury i nawiewów, ale są one dotykowe. Gdyby były fizyczne, no byłoby idealnie, ale i tak chwała, że nie są ukryte na ekranie. Sam ekran działa poprawnie, chociaż niektóre funkcje są super schowane, jak na przykład resetowanie komputera pokładowego. Nie wiem, kto wpadł na ten diabelski pomysł, ale tak to jest ukryte. Wchodzimy w pojazd, następnie klikamy ustawienia w prawym dolnym rogu, potem szukamy ustawienia wskaźników, klikamy zresetuj dane podróży i następnie potwierdzamy. Czyli żeby zresetować komputer, trzeba kliknąć 5 razy. 5 razy! Nieźle, co? Ale obsługa, poza tym resetowaniem komputera, na który straciłem chyba z 15-20 minut, to jest intuicyjna i prosta. Mamy fizyczne przyciski na kierownicy, a także mamy pokrętło od głośności przy ekranie. Mnie tam zawsze irytuje, że ten znaczek się kręci razem z pokrętłem. On powinien być zawsze bez ruchu. Brak symetrii w tym wypadku mnie zawsze denerwuje. A może to jakaś choroba natręstw? Sprawdźmy więc schowki. Tych, jak widzicie, jest wystarczająca ilość. Jest też schowek pod fotelem kierowcy, którego zapomniałem nagrać. No dobra, to pora więc zajrzeć pod maskę. W Taigo, podobnie jak w T-Crossie, do wyboru mamy 2 silniki. Jest to 3-cylindrowe 1.0 lub 4-cylindrowe 1.5. Oba to jednostki TSI, czyli turbobenzyny. Diesla w gamie nie ma. 1.0 TSI występuje z mocą 95 lub 110 koni, a 1.5 TSI ma 150 koni. Do tego możemy mieć 3 różne skrzynie biegów. Dla 1.0 95 koni jest manual 5-biegowy, 1.0 TSI 110 koni ma manual 6-biegowy lub automat 7-biegowy dwusprzęgowy DSG, a odmiana 1.5 ma tylko właśnie DSG o 7 biegach. Ja do testu wybrałem najmocniejszy wariant, czyli 1.5 TSI 150 koni. Tak brzmi ta bestia. Zwykła rzędowa 4 brzmi zwyczajnie. Ale to, co mi się podoba, to raz, że ma 4 cylindry, co niestety dziś wcale nie jest takie oczywiste, a 2, tu nie ma żadnych hybryd, nawet miękkich. Po prostu zwykła 4-cylindrowa spalinowa jednostka. Są za to inne systemy zmniejszające spalanie, jak na przykład tryb żeglowania, czyli jak puszczamy gaz, to auto zrzuca na neutral, żeby dalej dojechać. Albo mamy też tryb dwucylindrowy, czyli jak jedziemy ze stałą, nie za dużą prędkością i silnik nie jest mocno obciążony, to gasną 2 cylindry i tym samym zmniejszają nasze spalanie. Czy to działa? Wygląda na to, że tak. Bo w mieście, w pogodę jak widzicie, czyli ciągle padał deszcz na zmianę ze śniegiem, miałem spalanie od 7 do 8 litrów. I mówię tu o bardzo krótkich dystansach oraz o aucie, co ma 150 koni. I te 150 koni w zupełności wystarcza do Taigo, jest z nim bardzo żwawy. Od 0 do 100 km na godzinę sprint trwa 8,3 sekundy, czego niestety nie mogłem sprawdzić. Taigo nie ma napędu na 4 koła, a warunki były fatalne. Auto gubiło trakcję nawet przy prędkości 40-50 km na godzinę, co daje się we znaki tak zwanym wheel hopem, czyli skaczącymi kołami. Ale jak już się rozpędzi i złapie trakcję, to jest bardzo szybko. I nawet skrzynia biegów nie jest jakoś mocno zamulona, jak to ma zazwyczaj DSG ostatnimi czasy. Zresztą zobaczcie sami. Zarówno w zwykłym trybie, jak i w trybie Sport
jest naprawdę przyzwoicie i dość szybko. Jedynie jak jest tryb dwucylindrowy, no to jest nieco większa zwłoka. Skrzynia ma też tryb manualny oraz możemy zmieniać biegi za pomocą łopatek. To, co mnie nieco zdziwiło, to fakt, że auto ma zwykły hamulec ręczny, a nie elektroniczny, co w przypadku skrzyni automatycznej już dość rzadko się spotyka. I w sumie nie wiem, czy to wada, czy zaleta. Wadą na pewno jest bak paliwa. Bak ma zaledwie 40 litrów, moim zdaniem o 5 czy nawet 10 litrów za mało. Producent chwali się też, że auto bardzo mało waży. Testowany egzemplarz z 1.5 TSI waży 1304 kg. Z jednej strony to faktycznie mało, patrząc na wagi innych samochodów, z drugiej strony kiedyś auta ważyły o 100 czy nawet 200 kg mniej. Ale miały też mniej systemów bezpieczeństwa oraz były mniej bezpieczne. Coś za coś. W sumie czuć tą lekkość tego auta, samochód dobrze się prowadzi i ma taką sztywność znaną z Volkswagena. Jest pewnie i sztywnie, i nieco sztucznie, ale ogólnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Przyczepię się za to do hałasu. W moim egzemplarzu powyżej 120, tak 130 km na godzinę zaczynało coś świszczeć w kabinie. Prawdopodobnie jakaś uszczelka. A i niestety, wracając do braku 4x4. Taigo to SUV, czy tam crossover, więc ma podniesiony prześwit. Niestety, producent nie podaje, jaki jest ten prześwit, ale mamy za to kąty natarcia, zejścia oraz rampowy, więc przed pokonaniem krawężnika trzeba wziąć kątomierz i zmierzyć kąt. No to sprawdźmy cenę. Podstawowy Taigo z silnikiem 1.0 TSI 95 koni, z manualem 5-biegowym i wyposażeniem Live kosztuje 90 000 złotych. Za mocniejszy wariant 110 koni trzeba już zapłacić 3000 zł więcej, a dopłata do DSG to kolejne 8000 złotych. Czyli 1.0 110 koni z DSG 7-biegowym to wydatek 101 500 zł. Jak chcecie 1.5 TSI, to trzeba wyłożyć 120 000 zł za odmianę Style albo 122 000 zł za odmianę Airline. I co ciekawe, nawet w najwyższym wyposażeniu Airline w podstawie nie ma kamery cofania czy nawigacji. To wszystko trzeba dokupić. Gdy porównamy cenę Taigo do T-Crossa, to T-Cross jest 3000 zł tańszy z silnikiem 1.0 oraz 8000 zł tańszy z jednostką 1.5 TSI. T-Roc wychodzi nieco drożej, ale tam też są nieco inne wyposażenia. W ogóle to na T-Roca i T-Crossa są teraz promocje, więc wychodzą jeszcze taniej od Taigo. Ale ja podaję ceny bez promocji. Dodatkowo zaletą T-Roca jest możliwość zamówienia silników diesla, czego w Taigo czy T-Crossie niestety nie ma. Pora na podsumowanie. Volkswagen Taigo to po prostu kolejny Volkswagen. Po prostu kolejny samochód Das Auto, z tym, że z garbatą sylwetką. Różnice względem T-Roca czy T-Crossa są bardzo małe, a wybór pomiędzy tymi autami to tak naprawdę kwestia gustu lub silnika. Przypominam, T-Roc ma znacznie większą gamę silnikową. Taigo jest typowym miejskim Volkswagenem ostatnich lat, czyli jest nieco nudny, bez emocji, prosty, wykonany z przeciętnych materiałów, ale z drugiej strony ma też 4-cylindrowy silnik, łatwą obsługę i dobre właściwości jezdne. Nie ma też wszędobylskich ostatnio hybryd oraz waży w miarę mało. W miarę mało jak na nowe auto. Ciężko tutaj odszukać poważną wadę, pomijając cenę, ale to dzisiaj już problem chyba w każdej marce. W przypadku Taigo też powinienem powiedzieć, że jak to w każdym crossoverze coupé, płacimy więcej i dostajemy mniej, ale ten model plasuje się pomiędzy segmentami, więc tak naprawdę chyba nie dostajemy mniej. Dostajemy tyle samo, czyli podniesione auto do miasta z napędem naprzód i modnym ostatnio nadwoziem. Ja nie rozumiem w ogóle mody na SUVy i crossovery, a co dopiero mam mówić o tych autach w odmianie coupé. Cześć!